Retro VR Shooter. To brzmi dziwnie. Compound to dynamiczny shooter VR, nostalgiczna podróż do złotej ery FPS-ów, będąca swoistym listem miłosnym do Wolfensteina 3D i Duma, który czerpie garściami z klasyki FPS-ów lat 90. Stworzony przez jednego dewelopera, oferuje unikalne połączenie pikselowej estetyki proceduralnie generowanych poziomów i brutalnie wymagającej rozgrywki. Po premierze na PC VR w lipcu 2022 roku w końcu trafiła na metę Quest i PSVR, oferując świeże podejście do VR-owych shooterów. Mechanika gry jest prosta. Nie oczekuj skomplikowanej fabuły. Gracz wciela się w samotnego wojownika, infiltrującego futurystyczną korporację pełną uzbrojonych strażników i zabójczych robotów. Układ poziomów generowany jest losowo, co sprawia, że każda rozgrywka jest trochę inna. Grę rozpoczynamy w kanałach korporacji, a naszym celem jest przedać się przez kolejne piętra siedziby złowrogiej firmy, która produkuje niebezpieczny wirus. Po drodze eliminujemy hordy wrogów, aż po dach wieżowca, gdzie czeka finałowe starcie. Do wyboru mamy 3 poziomy trudności, a przejście gry zajmuje około 30-40 minut. Pod względem struktury przypomina klasyczne FPS-y. Brak tu otwartego świata czy złożonych misji fabularnych. Każdy poziom sprowadza się do jednego celu: wyeliminowania wszystkich wrogów i przejścia do następnego piętra. Wszystkie lokacje w grze są tworzone losowo, co sprawia, że rozgrywka wygląda inaczej. Układ pomieszczeń, rozmieszczenie przeciwników i znajdźki zmieniają się przy każdym podejściu, co zwiększa regrywalność. Choć przejście jednej rundy nie zajmuje długo, to przed rozpoczęciem każdej sesji można zaaplikować specjalną strzykawkę, która zmieni zasady gry. Między innymi Oldschooler, większa szybkość, więcej amunicji, możliwość noszenia 16 broni, ale też więcej przeciwników i szybsze pociski. People Population, wrogowie są liczniejsi i szybsi, a ty masz mniej punktów życia. Extra Arms, mój ulubiony, zwłaszcza dla początkujących graczy, nie musisz martwić się ręcznym przeładowywaniem, choć jest to trochę wolniejsze. Chaos, poziomy są losowe, bez chronologii, choć ilość ich jest taka sama, na każdym z nich dostajesz 2 losowe bronie, którymi musisz ukończyć dany level. I w każdym następnym dostajesz inne 2 losowe bronie i tak się to cały czas powtarza aż do końca rozgrywki. Eksperymentowanie z różnymi kombinacjami znacznie urozmaica rozgrywkę i dodaje dodatkowego wyzwania. Compound oferuje bardzo dobrze zaprojektowaną mechanikę strzelania, która jest jedną z najmocniejszych stron tej gry. Wszystkie bronie mają dobrze odwzorowaną fizykę, a ich obsługa wymaga precyzyjnego celowania i świadomego przeładowywania. Strażnicy mają różne kolory mundurów, które wskazują ich uzbrojenie. Niebiescy strzelają powoli i pojedyncze, podczas gdy czerwoni wypruwają serię pocisków. Dodatkowo na wyższych piętrach pojawiają się drony, mechy i zmutowane zombie. To wymusza strategiczne podejście. Bronie to największa siła Compound. Początkowo zaczynamy z plazmowymi pistoletami, ale na każdym piętrze można znaleźć dodatkową broń. Wyrzutnie rakiet, karabiny laserowe, rewolwery, strzelby. Każda z nich ma unikalne właściwości, co pozwala dopasować styl gry do własnych preferencji. Warto dodać, że każda broń pojawia się losowo, więc czasem możemy znaleźć naszą ulubioną broń od razu, a czasem w ogóle przez całą rozgrywkę. Przypomina mi to trochę Battle Royale, jeśli mowa o ekwipunku, który będziemy posiadać podczas rozgrywki. Jest to dodatkowe urozmaicenie i zróżnicowanie, aby każda rozgrywka się różniła od siebie. Broń w Compound czuje się świetnie. Od pistoletów i strzelb po futurystyczne karabiny plazmowe. Można strzelać 2 rękoma jednocześnie i precyzyjna mechanika przeładowywania i celowania daje dużą frajdę. To jedna z tych gier, gdzie dobra celność i refleks mają ogromne znaczenie. System przeładowywania może nieco frustrować. Jeśli używasz 2 broni jednocześnie, musisz upuścić jedną broń, wyciągnąć amunicję drugą ręką, włożyć do odpowiedniego miejsca i zrzucić zamek. W ferworze walki to dość kłopotliwe, ale na szczęście istnieje modyfikator Extra Arms, który automatycznie przeładowywuje broń. Co polecam na sam początek, aby zrozumieć mechanikę i poznać levele w grze. Compound to pixel art VR, który wygląda jak ożywiona gra z lat 90. Proste, kolorowe tekstury, neonowe oświetlenie i charakterystyka stylizowana na retro. Animacje przeciwników są czytelne i dynamiczne, co sprawia, że nawet w chaosie walki łatwo rozpoznać zagrożenie. To nie znaczy, że jest jednak łatwe do wyeliminowania. Dodatkowo interfejs użytkownika jest wyjątkowo sprytnie zaprojektowany. Odwrócenie dłoni wyświetla mapę i amunicję, a po oczyszczeniu segmentu poziomu można się teleportować między strefami, co znacznie ułatwia eksplorację. Ścieżka dźwiękowa to mieszanka pulsujących elektronicznych bitów, które idealnie podkreślają cyberpunkowy klimat. Dźwięki broni są mocne i satysfakcjonujące, a odgłosy przeciwników pomagają w ich zlokalizowaniu.
Śmierć oznacza rozpoczęcie gry od nowa, a każdy błąd może kosztować życie. Jednak to właśnie sprawia, że każda rozgrywka jest emocjonująca, a dzięki losowo generowanym poziomom i różnym rodzajom broni gra ma ogromny potencjał regrywalności. Pokój startowy, w którym przygotowujemy się przed rozpoczęciem rozgrywki, oprócz poziomu trudności i mutatorów, mamy również półkę, na której możemy wbijać osiągnięcia, co jest dodatkowym powodem, aby rozgrywać grę na różne sposoby. Jeśli uda się nam wszystkie wbić na złoty kolor, odblokuje się nam minigun znajdujący się po prawej stronie, który obecnie jest zamknięty za pancerną szybą. Możemy go na razie tylko podziwiać i marzyć, jakbyśmy go wykorzystali, ale jest warty odblokowania. Odblokowanie tej broni również otwiera dodatkowy, trudniejszy poziom. Bardziej mogę polecić tę grę jako stand-alone na MetaQuest, ponieważ w porównaniu do PC VR mam wrażenie, że jest bardziej responsywna, przez co rozgrywka wydaje się trochę prostsza. Ale być może to jest tylko moje własne odczucie. Podsumowując, zalety? Świetna oldschoolowa oprawa graficzna, satysfakcjonująca mechanika strzelania, ogromna regrywalność dzięki proceduralnym poziomom i modyfikatorom, wciągający klimat retro cyberpunka i dość sprytne rozwiązanie interfejsu i nawigacji. Wady, jedyna jaką widzę, to jest system przeładowywania. Może być frustrujący w gorących momentach i częstym powodem utraty życia. Więc warto jednak się czasem przygotować lub zaplanować, zanim otworzymy następne drzwi. Moja ocena? 9/10. Obowiązkowa pozycja dla fanów VR i retro shooter. Pozdrawiam Was. Czołem.